Como vocês veem aqui, o que sobrou da minha casa, sobrou nada. Sobrou nós, a família e... quero começar de tudo de novo. Não tem mais o que fazer aqui. Jogo, vocês faziam? Sim, nós jogávamos futebol, nós confraternizávamos todas as gurizadas aqui jogando bola. Nessa tinha... Aqui era a copa, lá é a cozinha. Agora tá cheio de terra, barro. Não tem mais nada agora. É, E agora não tem mais nada. que triste. Od kilku dni padało bez przerwy. Spadło tyle deszczu, co w pół roku. Padać przestało, ale góry zaczęły się osuwać. Schodzą lawiny błotne. W okolicy zeszło ich 500, grzebiąc ponad 200 osób. Jesteśmy w Kotiporze, polskiej wsi, która mocno ucierpiała. Jesteśmy w gminie Kotipora w południowej Brazylii. 150 lat temu trafiło tu kilkadziesiąt polskich rodzin, które emigrowały za chlebem. Jedziemy na wieś do komunidadzie São Casimiro, w którym mieszkają potomkowie tych Polaków, osoby wyłącznie polskiego pochodzenia. Wjazdu do wsi nie da się ominąć z powodu polskiej bramy. Bramy wjazdowe to jeden z symboli Brazylii. Każda miejscowość chce mieć swoją własną. Nazywam się José Carlos Breda. Jestem burmistrzem gminy Kotipora już od trzeciej kadencji. Cała gmina liczy około 4000 mieszkańców. Spośród nich około 5% stanowi społeczność polska. Z tego powodu w 2014 roku, aby uhonorować tę ukochaną społeczność polską, zbudowaliśmy tę bramę. Jest ona w stylu polskiej architektury i powstała właśnie po to, aby społeczność polska mogła tu przychodzić, aby świętować i spotykać się. To była pierwsza lawina. Prawie mnie zabiła. Jechałem akurat traktorem do innych rodzin. No i po 9 rano jechałem tędy. Nagle wszystko zaczęło się trząść, zaczęło się lać, błoto na jakieś 2 metry. Patrzę tutaj, a tam wielka fala z 10 metrów wody, roślin i drzew. Udało mi się wyskoczyć z traktora, straciłem go, ale udało mi się przeżyć. São Casimiro jest rozległe pod względem powierzchni, ale bardzo małe pod względem ludności. Mieszkają tu łącznie 24 osoby, 9 rodzin. Jak się zaraz przekonamy, ludzie ci są ze sobą bardzo zżyci. To jedna wielka rodzina. Razem żyją, jedzą, idą przez życie, a osunięcia ziemi tylko zbliżyły ich do siebie. Mój ojciec zawsze mówił, że pradziadkowie opuścili Polskę statkiem i przybyli tutaj. Na statku zmarła jego siostra, na środku morza. Owinęli ją w prześcieradło i wrzucili do wody. Mi mówili, że powodem, dla którego stamtąd uciekli, była wojna. Tak, moi też uciekli przed wojną i przybyli tutaj. Nie wiedzieli, dokąd płyną. Tu był tylko las. Nie mieli domów, ale mieli narzędzia. Ścinali drzewa, piłowali deski, aby zbudować domy. Mama mówiła, że jej babcia opowiadała, jak groźne zwierzęta tu przychodziły. Było tak niebezpiecznie, że w nocy musieli rozpalać ogień przed chatami, żeby zwierzęta nie zbliżały się do domów. No i Brazylia była indiańska. Jak zaczęli wycinać las, to jedna dziewczyna zginęła. Przyszli Indianie i trafili ją strzałą w szyję. Mama mówiła, że było ciężko. Babcia też opowiadała, że życie tu było bardzo trudne. Przybyli tu, zaczęli budować pierwsze domki, wycinali las. Potem uprawiali fasolę, kukurydzę, pszenicę. Potem kupili ryż i zaczęli go uprawiać. I tak utworzyła się tutaj mała społeczność. Nazwali ją od świętego Kazimierza, no bo z Polski przywieźli go do Brazylii. Przywieźli z nim taki sztandar z tkaniny.
A potem zbudowali małą kapliczkę i wystrugali jego rzeźbę. Ale już nie ma kościoła. Nie ma świętego. Rzeźbę i kościół wzięła lawina. Piękna rzeźba była, ale ziemia zabrała. Nasz krzyż, który był wielki. Krzyż, pierwszy krzyż również zniknął. Nasza sala i cmentarz też zniknęła. Też tam jest teraz pełno ziemi. Wszystko nam lawina zabrała. Nim ruszymy oglądać zasypaną część wioski, zjemy obiad. Godzina 12 to w Brazylii świętość, czas na posiłek. Nawet w pracy wszyscy pracownicy mają o 12 godzinną przerwę i rozchodzą się do domów. W Kotiporze obiad wszyscy jedzą wspólnie. Mieszkańcy trzymają się zasady wpajanej od zawsze przez rodziców i dziadków. Trzeba trzymać się razem. Po jedzeniu mieszkańcy włączają mi film z wyjątkowego momentu w 2008. Dnia otwarcia, czyli konsekracji wybudowanego przez nich kościółka. To był przełomowy rok. W końcu w centrum wsi stanęło wszystko. Kotipora miała gminną halę i wyremontowany cmentarz, a obok stanął upragniony kościół, w którym umieszczono symbol polskiej społeczności, figurę świętego Kazimierza. Kotipora świętowała. Zaczęło się od deszczu, takiego jak każdy inny, ale trwało to 1 dzień, potem 2, 3, 4, a 5 dnia, 1 maja, leciało jak z kranu i zaczęła się tragedia, te wszystkie osunięcia ziemi. Dostałem wiadomość o osunięciach, poszedłem do sąsiadów, żeby pomóc. Chciałem iść dalej, zobaczyć, jak wygląda sytuacja, ale lało się tyle wody, że nie dało się iść. Pierwsza myśl, jaka latała nam po głowie, to nasi ludzie. Bardzo się baliśmy, że coś się komuś stało. Kontaktowaliśmy się ze sobą. Zaczęło się okazywać, że wszyscy żyją. Straciliśmy tylko rzeczy materialne. Codziennie spotykaliśmy się w hali. W czwartki graliśmy w piłkę, jedliśmy, chodziliśmy obok do kościoła i nie ma już śladu po tym. To strasznie przykre. Sami to wszystko zbudowaliśmy. I znowu nie mamy nic. Wszystko osiągnęliśmy własną pracą. Tak się zorganizowaliśmy, że życie tutaj trwało. Przychodzili tutaj wszyscy. Cały tydzień integrowaliśmy się, bawiliśmy, modliliśmy. Były to bardzo fajne spotkania. Byliśmy bardzo zżyci. Bardzo, bardzo, tak. Wszyscy spędzaliśmy tutaj razem czas. Nawet jak chłopy grali w piłkę, to kobiety się zbierały, zdarzało się wypić drineczki. Ach, siedzieliśmy i rozmawialiśmy. Czasem jeszcze graliśmy w karty. I tak właśnie spędzaliśmy czas po pracy. Spotykało się nas 10, 12 kobiet w kuchni. Piłyśmy wino, gotowałyśmy. Robiłyśmy zupę, pierogi, tak, pierogi. Odmawialiśmy różaniec, tak, 3 to godzina różańca. Bo przecież kościoła też już nie mamy. I sali też.
Jeżeli Bóg pozwoli, to uda nam się ponownie podnieść. To prawda. Myślę, że nam się uda. Tak. Skoro nasi przodkowie przybyli tu i nie mieli nic, a zbudowali to wszystko, to tak samo my odbudujemy się i zbudujemy od nowa. Spróbujemy się odbudować. Kiedyś znowu będziemy się tu spotykać Fazer nossas festas. i urządzimy imprezę. Brazylijczycy są niezwykle towarzyscy, dlatego takie hale znajdują się w znacznej części brazylijskich miejscowości. To prawdziwe centra życia. Starsi gotują, grają w karty, a młodzi grają w piłkę. Nawet i tutaj założono mały, lokalny klub. Spotykaliśmy się tutaj co tydzień, aby trenować grę w piłkę. Podjęliśmy decyzję, żeby zrobić dla nas swoje własne koszulki. Okoliczne firmy złożyły się, i nosimy koszulki, które sami tutaj zrobiliśmy. I jak widzisz, wszystko jest schowane w kartonie. Z powodu tego wszystkiego nie zdążyliśmy nawet zagrać w nich. Mam nadzieję, że pewnego dnia będziemy mogli zagrać w nich. Tutaj, u nas, w tym miejscu. Nigdy się nie poddamy. Nagrywając ujęcia, znajduję trochę zdjęć Jana Pawła II. Chwilę później znajduję bilet z ostatniej imprezy. Była to polska festa, równo miesiąc przed lawinami. Znalazłeś bilet z naszej ostatniej imprezy, która się tu odbyła. Było ponad 500 osób, zjechali się nawet przyjezdni, co nie? Tak. A última festa. Ostatnia impreza. Po imprezie mówiliśmy sobie, na co my się porwaliśmy. Następne imprezy muszą być mniejsze. Era muito trabalho. Tak, tyle pracy, a nas tak mało. To była ostatnia duża impreza. E foi a última festa. I ostatnia w ogóle. Ostatnia w ogóle, ale będą kolejne. Tak, Bóg pozwoli i będą kolejne. Oby. A gente se emociona. To jest demais. bardzo poruszające. Bo tutaj było bardzo fajnie, bardzo. Było bardzo fajnie. E agora não tem mais nada. A teraz nie ma już nic. Jakie to smutne. Tu był kościół, miejsce, w którym zbieraliśmy się i jednoczyliśmy. Może i nasze ręce nie mogły powstrzymać zawalenia, ale nasze serca pozostały silne i solidne, ponieważ to właśnie tutaj leży nasza wiara. Może nie mamy już teraz fizycznej kaplicy, ale mamy tutaj to, co jest właśnie najważniejsze, czyli istoty ludzkie, które się nie załamały. Może i lawina zabrała nam dom, ale my pozostajemy niezachwiani. I dziś nadal się gromadzimy dzięki przestrzeni, która jeszcze bardziej otworzyła się w rodzinach naszej wspólnoty. Trzymamy dalej silną i niezachwianą wiarę Polaków. Pozostajemy silni i dalej będziemy kontynuowali naszą wspólną drogę. Wierzymy, że w przyszłości znów będziemy mogli mieć ten dom, abyśmy mogli wspólnie celebrować Eucharystię i Słowo Pańskie. Wszyscy wracają do domów. Mówię, że wrócę pieszo. Chcę jeszcze nagrać kilka ujęć.
Wracam do mieszkańców, pytam się młodych, dlaczego nie wyjechali jeszcze do miasta. Aby zachować tradycje i aby kontynuować kulturę naszych przodków. Miałem okazję wyjechać do miasta, ale nie podobało mi się. Wolę kolonie i rolnictwo. Ja miałem okazję wyjechać na studia. Studiowałem i nie podobało mi się to, dlatego wróciłem tutaj. Ja też miałem okazję wyjechać i pracować w mieście. Ale okazało się, że wolę jednak kontynuować tradycje wsi i kolonii, które pochodzą od moich polskich przodków. I myślę po tym wszystkim, że miasto, że nie pasuje do miasta, a miasto nie pasuje do mnie. Mój ojciec mówi, że należy kontynuować tradycje. I uprawiamy owoce, brzoskwinie, pomarańcze, bergamotki, kukurydzę, świnki i krowy. Dawniej nie było tu niczego. Wszyscy pracowali nad tym miejscem, zbudowali to wszystko. Wszystko, co tu widzisz, to wszystko to nasza praca. Dawniej robiliśmy wszystko w polu ręcznie. Przeważnie z sierpem i z wołem. Nie było traktora, nie było nic. A teraz mamy nasze pole. Z traktorem i innymi cudami. No ale wiesz, dalej nie jest łatwo. Nasza praca to walka. Walka, walka, walka. I tyle. Powolutku do przodu. Tak sobie żyjemy. Moje córki, mój syn, mój mąż, wszyscy razem tutaj. Ale babusia mnie opowiadywała. Ona mi opowiadywała, że ona przyszła do Polonii i 11 braci miała. I ostatni miał 2 lata. Ja się narodziłam tutaj, urosłam tutaj, robiłam na polu. Krowy mieli, świnie i że tak żyli. Wtedy ja się ożeniłam i ja miałam dzieci 5. Wszyscy się ożenili, poszedł cada do swojego gniazda. Rozmowa z panią Gromowską jest mocno pocięta. Była to trudna rozmowa, bardzo zależało jej na mówieniu po polsku, ale długo myślała nad każdym zdaniem, ponieważ języka polskiego praktycznie nie zna. No właśnie, nikt tu nie mówi po polsku. Wracam do moich gospodarzy, aby zapytać dlaczego. Kiedyś w domu mówili. Mówili po polsku, ale nie rozumiałem. Ja nie rozumiałam nic. Prosiliśmy starszych, żeby powiedzieli, o czym mówią, ale wysyłali spać. U mnie przechodzili na polski, jak nie chcieli, żebyśmy ich rozumieli. Robili to dlatego, że im wygodnie było. Tak, jak nikt ich nie rozumiał. Nikt nie wiedział, co mówili. I zaczęliśmy tracić. Tak, wtedy zaczęliśmy tracić język polski. Rodzice wprost powiedzieli, że tu już nie jesteś Polakiem, jesteś Brazylijczykiem. Musisz znać brazylijski. I teraz nasza historia jest zaginięta. Zatarło się, dlatego że nie nauczyli nas mówić po polsku. I taka jest nasza historia. To jest nasza historia. Polacy. Polacy, którzy tu przybyli i których zostało tu tak niewielu. Po krótkiej rozmowie idziemy do kolegi chłopaków. Chcą mi pokazać, co zostało z jego domu. Przed nami kilometr drogi, dlatego podjedziemy traktorkiem. A jeżeli podoba Ci się to, co robię, to przypominam, że możesz wesprzeć mnie, stawiając mi wirtualną kawę. Informacje znajdziesz w opisie odcinka. Albo jednak i nie pojedziemy. Wciąż mokra gleba nie pozwala jechać dalej. Przed nami spacer. Dom stał tutaj. Błoto zeszło z góry i zabrało dom.
Tam w dół. Tu jest dobre miejsce, żebyś polatał dronem. Bo tam na dole zobaczysz, że prawie nie ma pozostałości domu. Wszystko ziemia wciągnęła. Zrozumiałeś? Tak, tak zrobię, tak zrobię. Tyle pozostało z mojego domu. Zaczęło mocno padać. Zaczęło się 27 kwietnia i trwało do pierwszego dnia maja, a deszcz stawał się jeszcze silniejszy. Byliśmy w domu, spaliśmy, to było około 5:45 rano. Wtedy spadła pierwsza lawina, tam gdzie jest ta czarna plandeka. Wtedy zerwaliśmy się z łóżek. Udało mi się wyjechać samochodem z garażu i ruszyliśmy górną drogą, bo dolna droga była już zasypana i była pod ziemią. Zabrałem rodzinę do miasta, do domu mojej ciotki. Umówiłem się z rodziną, że następnego dnia wrócę i zabiorę trochę rzeczy, ale sąsiedzi napisali, że nie ma już co zbierać. Następnego dnia koło 3:00 nad ranem lawina zeszła tędy, prosto przez dom. I zmyła wszystko. Dom zatrzymał się tam, na dole, gdzie są rośliny. A niedaleko dalej jest garaż. Nie ma nic. Pozostaliśmy my, rodzina i... Trzeba zacząć od nowa. Nic tu po nas. Pora wracać do rodzin, wsiąść w samochód i jechać dalej. Zastanawiam się, jak można pomóc tym rodzinom. Czy ta historia może mieć coś pozytywnego w sobie? Niedługo przekonam się o tym, że tak. Obrigado, dziękuję. Já foi lá no meio da torneira. Aqui. Na koniec częstuję się awokado. Nie wiedziałem, że dostanę w prezencie całą skrzynkę warzyw, owoców i lokalnych produktów. Meu Deus. Muito grande. No to pora się pożegnać. Você viu? Nagrałeś? Masz wszystko? Conta pra Polônia. Niech Polska zobaczy, ile cierpienia mają tu brazylijscy Polacy, A gente sempre którzy trabalhou, zawsze tylko pracowali perdemos tudo. i nie mają nic. Zobaczcie, jacy zaradni ludzie. Tutaj winogrona większość hoduje, także mydło z winogron. No i kaszasa, lokalna wódka. Także Kotipora może jest mała, ale ma na pewno bardzo zaradnych ludzi. Trzeba jechać i myśleć teraz, co zrobić dalej, żeby tym ludziom pomóc. Próbowałem zainteresować różne instytucje, różnych ludzi, ale niestety nie udało mi się. Szukałem snycerza, czyli osoby, która mogłaby wyrzeźbić na podstawie zdjęć kopię tej rzeźby, ponieważ mieszkańcy Kotipory nie mogą przeboleć tej takiej pamiątki, że ją stracili. Ostatnia deska ratunku w moim ostatnim odcinku już bezpośrednio się do widzów odezwałem, że jeżeli rzeźbisz w drewnie albo jeżeli znasz kogoś i chcesz pomóc zrobić coś pięknego dla Polonii, to się odezwij. No i co się stało? Odezwał się do mnie jeden z oglądających, Marcin, którego bardzo pozdrawiam. Marcin ma znajomego rzeźbiarza, Grzegorza. Porozmawialiśmy i Grzegorz zgodził się i zrobi kopię rzeźby świętego Kazimierza z Kotipory. I jak ją skończy, to ja ją wyślę do Kotipory jako prezent od Polaków. No i co dalej? Kotiporze czekają na odcinek. No i ja powiedziałem im, żeby się umówili wcześniej,
to ja poproszę Rodrigo, mojego brazylijskiego przyjaciela, żeby pojechał do nich z odcinkiem, bo on mieszka niedaleko. Dograłem do odcinka informację, że otrzymają rzeźbę. Udało się nam również załatwić kamerzystę. Rodrigo pojechał z kamerzystą. W odcinku jest informacja o rzeźbie i jest jeszcze kamerzysta, który to nagra. Także to totalne szaleństwo. Także co, trzeba zobaczyć, co tam się dzieje. Także przenosimy się do Brazylii. Wracamy do Kotipory, aby pokazać odcinek Mateusza. Na końcu odcinka Mateusz ma dla nich prezent. Falei que eu vinha. Tá dobre? Boa tarde, tudo bem? Jesteśmy w gminie Kotipora w południowej Brazylii. 150 lat temu trafiło tu kilkadziesiąt polskich rodzin, które emigrowały za chlebem. Jeżeli Bóg pozwoli, to uda nam się ponownie podnieść. To prawda. Myślę, że nam się uda. Tak. Spróbujemy się odbudować. Kiedyś znowu będziemy się tu spotykać. I urządzimy imprezę. Powoli trzeba wracać do auta i ruszać do innej wsi, ale Kotipora na zawsze pozostanie w mojej pamięci. Żyją tu wspaniali ludzie, których życie niezwykle doświadczyło. Trzymam za nich kciuki i myślę cały czas, jak można by poprawić im humor. Boa tarde a todos. Dziękuję pięknie za to, że przyjęliście mnie. Bardzo miło było Was poznać i trzymam za Was kciuki, żeby się wszystko ułożyło. I powiem Wam jedną rzecz. Za moment jadę na drugi koniec Polski, 900 km drogi, do artysty, rzeźbiarza, który zgodził się i zrobi Wam kopię Waszej rzeźby świętego Kazimierza. Wszystkiego najlepszego. Dobre. Po obejrzeniu odcinka mieszkańcy zasypali Rodrigo pytaniami. Kotipora to dla mnie niezwykłe doświadczenie. Montowałem ten materiał ze łzami w oczach. Czuję, że udało się zrobić coś dobrego. Cieszę się, że mogłem chociaż w taki symboliczny sposób pomóc tym mieszkańcom. I wierzę, że historia ta będzie miała ciąg dalszy. Być może dzięki temu materiałowi ktoś zdecyduje się im pomóc. Queria agradecer ao Mateus, que esteve aqui fazendo esse excelente trabalho, mostrando toda a tragédia que aconteceu com a comunidade de São Casimiro e quem sabe ele possa ajudar a nossa comunidade a ter futuro, quem sabe, melhor. Vamos agradecer o Mateus, que saiu lá da Polônia. Veio aqui na nossa querência, que nem diz o padre, né? Querência de Kotipora. Né, padre? E quando ele saiu lá de casa, a minha esposa fez um pedido para ele. Tenta trazer para nós a imagem de São Casimiro. E ele prometeu. E parece, pelo que nós estamos sabendo, ele vai cumprir.
Que Deus dê saúde para ele e que ele consiga trazer para nós a nossa imagem. Muito obrigado, Mateus. E volte, que nós queremos te ver de novo. Amém. Como disse o padre Gilberto, a fé não foi abalada. As estruturas materiais foram abaladas, a fé não. Meu Deus, dá para tirar o coração mesmo. Mas espero isso aí deles, que me ajuda nós um pouco, pelo menos um pouco. Porque tudo nós, eles não podem ajudar. Nós, um pouco o prefeito, um pouco outro. Nós vamos querer construir, nesse é uma capelinha só para São Casimiro. É isso aí, nós vamos ver. Vamos reconstruir aquilo que nós tínhamos. Agradecer o Mateus ali, que ele veio ali, fez a matéria da capela também. E agradecer que ele veio lá, na minha casa, lá o que sobrou da minha casa, né? É isso aí. Muito obrigado, Mateus. Com certeza, com a união de todos, município, com o padre, com os moradores, se consegue sim se reconstruir, talvez não da mesma forma, mas com um significado, com um propósito, com que essas famílias consigam se reencontrar. E aquilo que nós percebemos e ouvimos ali, acompanhamos dentro deste episódio todo, a gente percebeu e viu e sente realmente que somos pequenos, mas fortes pela união, pelo empreendimento, pela amizade, pela compreensão de tantos e tantas. Nos confirma de que somos peregrinos da esperança, mas esta esperança não é uma esperança passiva, é uma esperança ativa, na qual todos nós queremos nos sentir e estamos sensibilizados. A nossa gratidão é, quiçá, que possamos nos reencontrar e ver algo totalmente diferente daquilo que está lá, diante daquela natureza que nos deixou esta marca que dói os nossos corações. Amém.